Siema. Kolejna wyprawa rowerowa. To już ostatni tak ambitny projekt przed Mont Blanc, bo zostało 20 parę dni. Więc już raczej będę tylko odpoczywał. Jedziemy na obiecaną Babią Górę. Jest 80 km w jedną stronę, czyli łącznie 160-170 będzie. No i też będziemy wchodzić na Babią Górę. To moje chyba 6. czy 5. wejście. Można powiedzieć, że to jest moja ulubiona góra. Raczej jedziemy prostą traską wzdłuż dróg albo drogami. Zobaczymy. Jest jeden podjazd przed Makowym Podhalańskim. No i później na Przełęcz. I kurczę, akurat jak nagrywam, to wypada mi z pamięci, jak się nazywa. No na Kano. Przełęcz nie. To była Przełęcz Krowiarki. Ja pierdzielę, jak ja mogłem to zapomnieć. No, więc wstałem o 5 rano. Wyjechałem o 6. Trochę wcześniej, nieźle pizga. Ale słoneczko już wychodzi. Zaraz powinno być ciepło. Kilometr. 32. Pierwsza przerwa, bo w sumie się nie śpieszymy jakoś bardzo. Nie chcę też się przemęczyć, więc sobie jadę tak bardzo spokojnie. Znalazłem rzeczkę. Zjem sobie coś teraz, wypiję. No i w sumie niedługo już będzie połowa drogi, więc to nie będzie długa jazda. No tylko, że po prostu w dwie strony wychodzi 160. I co? Jesteśmy nie wiem gdzie. Ale teraz był taki odcinek drogami dosyć ruchliwymi, więc to było średnie. Liczę na to, że w końcu zaczną się te wsie już tam do Makowa Podhalańskiego i tam się chodnikiem będzie dało jechać. Przerąbany ten podjazd. Ale za nim jest już Maków Podhalański. Jedziemy na Krowiarki. Jeszcze 4 km.
udało się. Dotarliśmy do Przełęczy Krowiarki. Miałem co do tego wątpliwości, gdyż bałem się trochę tego podjazdu, jak miałem przerwę w Zapoi. Ale była dosyć spoko. Szczerze, to ten podjazd był łatwiejszy niż ten jakiś taki losowy przed Makowem Podhalańskim. No i wchodzimy tą najkrótszą drogą, czerwonym szlakiem z Krowiarek. Miejmy nadzieję, że nie pójdzie tam jakoś super wolno i że powrót rowerem będzie szybszy i lżejszy. Jedyne, czego się boję, to właśnie znowu powrotu przez tą górkę za Makowem, ale zobaczymy. Udało się. Jestem na szczycie. Było to dosyć męczące i czułem te 80 km, które już przejechałem. No, pogoda jest idealna. Jedyny minus to jest taki, że mam trochę za mało wody. No ale już teraz tylko schodzimy. Jest to wyzwaniem. Teraz jeszcze wrócić 83 km. Na szczęście ta cięższa połowa już za mną. Teraz jest z górki. Ale ciągle jest jeden podjazd z Makowa Podhalańskiego i później jeszcze jeden jest podjazd, więc łącznie są dwa. Trochę mi się to nie podoba, ale jakoś trzeba będzie to ogarnąć. Najwyżej, nie wiem, wniesiemy rower. Ale to jest zmartwienie na za 3 godziny. Zaczyna się najgorszy podjazd na trasie. W sensie najbardziej stromy. W tamtą stronę go nie zrobiłem całego. Zobaczymy jak na tym zmęczeniu.
Jest szczyt Makowskiej Góry. Tragedia, ten podjazd też musiałem na sam koniec zejść z roweru, bo już by mi pikawa wybuchła. Ale przed nami teraz zjazd. Zjazd niestety nie jest przyjemny, bo jest bardzo wąska droga, bardzo ostre zakręty, nie widać czy ktoś nie wyjedzie, więc trzeba cały czas hamować. Ale przynajmniej zjazd. Hamulce śmierdzą i są tak gorące, że nie mogę ich dotknąć. Na szczęście jesteśmy już na samym dole praktycznie. Ale fajnie jakby działały do końca. Przypał. Ruczoj! Jeszcze 5 km. W końcu chyba się zżygam ze zmęczenia jak dojadę. Ale już prawie. Ja już jestem u siebie na osiedlu. Jestem mega styrany. Nie wiem, czy będę w stanie powiedzieć coś sensownego. No to był ostateczny tak naprawdę test przed Mont Blanc. Ostatni taki duży projekt. No i był gruby. 166 km z 2 bardzo dużymi podjazdami, czyli Przełęcz Krowiarki i Góra Makowska chyba, czy Makowa, jakoś tak. No do tego jeszcze wejście i zejście z Babiej Góry. No grubo fest. Jest godzina 20. Wystartowałem o 6, więc zajęło to 14 godzin. Wyszło 166 km. Już to chyba powiedziałem. No i kurczę, grube to jest. Myślałem też, że będzie prostsze. Myślałem, że dystans jest mniejszy. Ale na szczęście się udało. Teraz idę jeść i spać. Będę spał chyba 12 godzin.